mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiejszy filmik jest o letniej pielęgnacji koreańskimi kosmetykami. Na co warto zwrócić uwagę, co zmienić, a może czego nie trzeba zmieniać. Właśnie, wszystkie takie tipy, które my polecamy Wam, żeby na przykład u siebie przetestować, zobaczyć, czy na przykład w polskich warunkach także takie tipy mogą się sprawdzić. Więc nie ma co przedłużać. Mój ostatni, bardzo częsty tekst. Zaczynamy. To nasz pierwszy tip to właśnie takie kosmetyki, które mają już chłodzące działanie. I w Korei ich jest naprawdę bardzo dużo, jest cała masa. Parę dni temu właśnie jak weszłam na aplikację Olivian i jak się tam kliknie, wyświetlają się te wszystkie wyszukiwania, co ludzie wyszukują, to właśnie pojawiał się tam cooling. Jako Właśnie. jeden z topowych, nie? Tak, a tym bardziej, że myśmy już wcześniej właśnie w nowościach pokazywaliśmy Wam już takie pierwsze przebitki właśnie takich produktów, które zaczęłyśmy u siebie zbierać, bo lato w Korei jest naprawdę gorąco i myślę, że Koreańczycy już zrobili się takimi mistrzami właśnie w wynajdowaniu nowości, jeżeli chodzi o efekt troszkę takiego ukojenia naszej twarzy Tak. właśnie latem. I też właśnie wydaje mi się, że ta tradycyjna medycyna, jakby my mówimy chińska w Europie, ale nie tylko chińska, tutaj w naszym przypadku koreańska, właśnie dużą wagę przywiązuje do ochładzania. Właśnie i odnosi się to do naszej skóry i też do skóry naszej głowy. Więc może pokażemy Wam parę kosmetyków, które tutaj mamy. Ich jest oczywiście cała masa, ale my pokażemy coś, czego my używamy. Tak, więc tutaj Martyna pierwsza. A, dobrze. No to zaczniemy może od toner padsów. Ja myślę, że to jest taki temat, który naprawdę często się przewija w koreańskiej pielęgnacji. Nie jest to jeszcze takie coś popularnego w Polsce, ale w Korei one są naprawdę popularne. I jak widzicie, ja tutaj mam Mediheal Watermite Moisture Pad i są to pedy, które mają właśnie nawilżyć naszą skórę, ale właśnie dają też taki lekki efekt ochłodzenia. Czyli rano, żeby po pobudce lekko odświeżyć naszą twarz, właśnie używamy takich pedsów. Ale też umówmy się, że jak śpicie, jest gorąco, to często budzimy się na przykład z taką lekko zaczerwienioną twarzą, nie? Ja tak mam. Właśnie ona nie jest taka ukrojona, tym bardziej wiesz, latem też na przykład w koreańskich domach używamy air conditioner, czyli kochanej klimatyzacji, która niestety także nas wysusza, więc taki ochładzająca maseczka oraz nawilżająca maseczka jest idealnym porankiem. Tak, to Martyna poleca te, ja z kolei też mam ochładzające pady, te bardzo popularne właśnie z Abiba Heartleaf, Spot Pad. One mi się sprawdzały, no ale to już o tym mówiłyśmy, trochę są za małe, ale teraz testuję też inną nowość z B-Plane, Cicatrix Blemish Pad. One też fajnie właśnie koją, ochładzają i takich chłodzących padów jest naprawdę dużo, więc jeżeli Was to interesuje, zapytać nas w komentarzach. Tak, my z O więcej chęcią polecajek. Tak, my z chęcią Wam odpowiemy, a o toner padsach, jeżeli jeszcze wszystkiego nie wiecie, zapraszamy na nasz filmik, który jest już na kanale, więc jak najbardziej sobie sprawdźcie i dowiedzcie się więcej. Kolejne produkty chłodzące to mamy parę serum. Z tych, co ja mam tutaj, to właśnie krem też z tej linii Abi, bo w ogóle ta cała linia jest chłodząca. Więc kojąca i chłodząca, więc właśnie pady, krem, serum, którego ja akurat nie mam i mgiełka też. Co jeszcze? Maski w płachcie. Maski w płachcie. To jest chyba taki najbardziej produkt, który jest znany z Korei i właśnie te w płachcie coraz częściej mają właśnie taki efekt lekko chłodzący, a jednym z takich tipów dodatkowych można włożyć do lodówki i wyciągnąć taki bardzo chłodny, na przykład po całym dniu w 30-35 stopniach, żeby dać takie ukojenie właśnie zimnego, przyjemnego chłodu. Jest naprawdę super, więc jak najbardziej polecamy, tym bardziej coraz częściej maseczki, one mają dodatkowe chłodzenie i ochładza do nawet minus 4,5 stopnia, więc naprawdę to jest super opcja. Myślę, że na przykład na jakimś wyjeździe, kiedy jedziemy w ciepłe kraje, O, ja polecam te. nie mamy lodówki, żeby włożyć normalną maseczkę, to tym bardziej ta na stówę się tam sprawdzi. Ale to jest naprawdę, to jest maska z Cell Fusion C, tu jest właśnie Cica Cooling Mask, jest też ta wersja po prostu tylko chłodząca. Są też toner padsy z dwóch właśnie i Cica i te nawilżające i to jest maska, która naprawdę
z mojego doświadczenia używam takich chłodzących produktów trochę, chłodzi najbardziej. Więc ja byłam w szoku. Ja na przykład jeszcze tutaj chciałam zwrócić tylko uwagę, żebyście uważali, jeżeli macie skórę naczynkową, żeby za bardzo nie zmieniać temperatur tak nagle na skórze, bo naczynka mogą tego po prostu nie wytrzymać i nam popękać, więc lepiej od razu po przyjściu nie nakładać takiej maseczki, ale jak już nam twarz się lekko ochłodzi, to dopiero wtedy nałożyć, żeby właśnie nie mieć za dużych zmian temperatur. Ale wiesz co mi teraz przyszło do głowy, bo mamy też taki kolejny produkt właśnie do polecenia, maski te modelujące, Modeling Pack. Myślę, że one mogłyby być dobre właśnie dla osób z takimi problemami, bo one aż tak nie ochładzają. To nie jest aż tak gigantyczny efekt, tylko taki bardziej delikatny, nie? Tak, delikatny i na pewno jeszcze fajnie nawilżają, więc ma podwójną jakby taką taki podwójny power, ale właśnie są bardzo dobre, żeby lekko ochłodzić twarz dla takiej skóry naczynkowej, zgadzam się jak najbardziej. No, podstawą takiego takiej letniej pielęgnacji, ale nie tylko, także makijażu jest dobre nawilżenie skóry. Tak, a wydaje mi się, że dużo osób w lecie jakby trochę o tym zapomina i wydaje nam się, że jest tak gorąco, nasza skóra nie potrzebuje tyle nawilżenia, a na przykład często jak nasza skóra w lecie jest podrażniona, to właśnie najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie nawilżeniem naszej skóry. Tak, tym bardziej zapominamy o tym, że wtedy się pocimy bardziej, ta woda z nas mocniej ubywa niestety, a często zapominamy o tym, żeby się nawadniać. Więc tym bardziej ta nasza skóra zaczyna, no niestety, zaczyna jej brakować po prostu nawilżenia. Więc jakie Ty kremy polecasz? Bo u Ciebie właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo właśnie przy Twoim typie skóry najczęściej ludzie zapominają o tym nawilżeniu. Dokładnie, właśnie zazwyczaj jak macie tłustą skórę, to myślicie sobie, a co tam, to może przynieść odwrotny efekt i będzie jeszcze gorzej. Bo właśnie jak Wasza skóra, te naturalne oleje, jak jej brakuje, to produkuje ich jeszcze więcej i jeszcze więcej. Więc co ja tutaj polecam? No, tutaj trochę musicie patrzeć, jaka jest pogoda, gdzie mieszkacie, bo u nas jest bardzo wilgotno, więc ja na przykład zmieniam krem na żel i to taki jak najbardziej lekki i rano i wieczorem, ale jeżeli macie na przykład bardziej taką mieszaną skórę, to możecie na przykład zmienić ten krem na żel tylko rano, a wieczorem używać po prostu takiej bardziej kremowej konsystencji. A jak mamy suchą skórę? A jak mamy suchą skórę, w zależności jaki poziom przesuszenia macie tej skóry, bo to naprawdę dużo zależy, ale bardziej polecam jednak te treściwe kremy. Latem możecie zmienić na taki półżel, ale to naprawdę trzeba przetestować, czy u Was się nadaje. U mnie się to nie nadaje, dlatego ja jak na razie używam takich treściwych kremów i rano, i wieczorem, a jeszcze do tego nawet latem, przez to, że mam tutaj problemy skórne, jeżeli chodzi o naruszoną barierę hydrolipidową, to używam specjalnego balm z Dr. G. I obojętnie, czy to lato, czy zima, zawsze mam dobrze nawilżoną skórę. Tak, więc co jest wnioskiem? Wniosek jest jeden, po prostu słuchajcie swojej skóry, bo to, co u mnie się sprawdzi, mnie nie będzie ściągać, to Wy nawet przy tłustej skórze możecie czuć, że potrzebujecie trochę więcej nawilżenia. Może polecimy parę takich kremów. Tak, polecimy, ale jeszcze chciałabym jedno powiedzieć, że fajną też metodą dobrego nawilżenia, jeżeli nie chcecie mieć takiej przetłuszczonej skóry, jest na przykład kanapkowanie. Tak, dokładnie. Na kanapkę, czyli sporo produktów, które nawilżają, które mają właśnie te właściwości, ale są na przykład lekkiej konsystencji. Dzięki temu, że nakładamy na przykład jakiegoś toner padsa, do tego nakładamy toner nawilżający, serum, jakąś emulsję nawilżającą, wszystko w lekkiej formule. Na końcu daje nam ten efekt nawilżenia, a nie przeciążenie. Tak, dokładnie. I tutaj możemy się zastanowić nawet o żelu nawilżającym do mycia twarzy. Tak. Więc to możemy już zacząć właśnie to nawilżanie na samym początku. Dobra, to może polecimy parę produktów. Jakieś takie żelowe właśnie kremy. To tak, nasza kolekcja tutaj właśnie kremów żelowych. Jeden z ostatnio moich ulubionych kremów to właśnie ten zielony z Toridena Balance Full. Ja tutaj mam próbkę, muszę sobie zakupić cały. To moim zdaniem jest naprawdę jeden z najlżejszych żelów.
Więc Martynie zupełnie bym go nie poleciła. Jak nie jest aż tak gorąco, to ja też nie dam rady go używać na wieczór na Aż przykład. taki żelowy jest? Bo on jest Pokaż. bardzo, bardzo leciutki, więc jak na przykład chcecie taki żel na dzień, który się stopi z Waszą skórą, moim zdaniem on jest właśnie super. Bo dla mnie to jest jak serum takie, Dla wiesz? Ciebie, właśnie dokładnie, dla Ciebie to by było taka, wiesz, jedna warstwa, a potem jeszcze coś. To tak jak te serum z Toridena, właśnie niby nawilżające, to takie uczucie jest. Ale właśnie wiesz, jak masz tłustą skórę, to jest super. Jak właśnie chcesz pod makijaż i jeszcze potem nakładasz krem przeciwsłoneczny. No tak, bo to wtedy mogłoby być już za dużo, jeżeli Tak, jest krem mogłoby być za nawilżający. No Ten to jest tak. trochę bardziej konkretny żel z Abiba. To już marka coraz bardziej znana w Polsce. Heart Leaf Cream Calming Tube. Tutaj cała resztka. Tutaj możesz zobaczyć, że on też jest żelowy. On ma właśnie taki zielonkawy kolor, ale już jest O, troszkę... jest. I masz on rację. faktycznie trochę chłodzi też, więc ma taką dodatkową funkcję, więc też wydaje mi się, że on się O, sprawdzi czuję. na dzień. On się sprawdzi na dzień. I Bardzo fajny, przyjemny. fajny jest. Właśnie to jest jeden z moich bardziej ulubionych, ale ostatnio przekonałam się też do tego Toridena. I tutaj właśnie ten, którego Ty też próbowałaś, nie? Ten krem nawilżający z Roundlab. No i on właśnie też, niby to wszystko nazywa się krem, ale ma konsystencję bardzo lekką. To jest taka letnia opcja właśnie Dla osób z tłustą albo mieszaną skórą raczej. Tak. Bo przy suchej skórze, no ale to wiecie, to co Martyna mówiła, tutaj każdy musi patrzeć po prostu na swoją skórę, nie? A czyli przy suchej by mogło się sprawdzić, ale nie takiej przesuszonej i do A przy tego przesuszonej albo tej nieproblematycznej, bo odwodnionej. na przykład to bym mogła nałożyć na całą, ale tutaj i tak dodatkowy balm na przykład nawilżający bym musiała nałożyć. I tak właśnie robię teraz, słuchaj. No i słusznie. I Słuchasz swojej skóry. Słuchaj swojej Tak, i teraz też kolejny krem z Toridena, Dive In. Toriden generalnie jest, a tu jest Soothing Cream, Toriden generalnie jest bardzo popularny w Korei. Tak, jest popularny i ale to jest taka bardzo wodnista. Właśnie On to tak jest- się właśnie... Właśnie to jest teraz żel, którego ja używam na wieczór, bo jak miałam tą próbkę, miałam sobie kupić dużą, bo ja nie dużo tego używam, bo naprawdę przy moim typie skóry nie potrzeba, więc ta mała próbka to mi starcza na dość długo i chciałam sobie kupić, ale stwierdziłam, że na wieczór, zwłaszcza jak teraz zaczynamy włączać klimę, to No. czułam tak, że to nie jest, plus czasem po tym dniu, kiedy właśnie już moja skóra jest trochę podrażniona przez tą temperaturę, to nie wystarczało. Więc właśnie kupiłam ten i on jest trochę bardziej konkretny. Przyjemny jest, no przyjemny. A teraz krem, przyjemny, Martyna sobie myśli, nie nadaje się dla mnie. A teraz krem, którego Martyna też używa, czyli bardzo popularny Dr. G Red Blemish Clear Cream. I to jest bardzo popularny krem i ja naprawdę go używam właśnie taką zasadą kanapkową na dzień teraz, bo jest naprawdę zrobiło się gorąco i właśnie nakładam na całą twarz właśnie ten krem i potem tutaj sobie dokładam, a potem jeszcze przeciwsłoneczny. Jeszcze. Ale właśnie teraz to, co może o czym też wspomnimy, że jak przychodzi lato, to wielu z nas wysypuje na twarzy, bo robi się gorąco, nasza skóra ma ochotę oszaleć. Tak, i w Korei to jest bardzo widoczne, właśnie dużo osób o tym mówi i czerwiec to jest w Oliwian taki miesiąc kojenia, więc jak macie takie problemy, to właśnie ten krem się fajnie sprawdzi, no albo też ten z Abiba. I teraz właśnie ten S Nature Aqua Squalene Moisturizing Cream Wrinkle Lifting, to on też jest taki lekki, ale będziesz miała nawilżoną rękę, ale już chyba troszkę bardziej konkretny, to jest pomiędzy żelem a kremem. Nie wiem, wydaje mi się, że ten i ten są podobne, czy nie? Wiesz co, chyba mi się jednak wydaje, że ten jest konkretniejszy, Ten jest albo jeszcze już ma tak nawilżoną dłoń, że Nie wiadomo. Powiem Wam szczerze, mi się bardzo ta konsystencja podoba i na pewno jak mi się Dr. G skończy, to się zastanawiam, czy to nie będzie dobrym pomysłem, żeby kupić ten, bo naprawdę wydaje się, że na lato może się nawet na suchą skórę sprawdzić na spokojnie. Jak lato, to wiadomo, co jest najważniejsze. Ochrona przeciwsłoneczna. Tak, prawda jest taka, że ochrona przeciwsłoneczna jest ważna przez cały rok, ale jak słońce aż tak operuje, też bardziej wychodzimy, odkrywamy się, opalamy niektórzy, nie ja, Co ja też tutaj raczej do tych osób nie należę. to o tym nie można zapominać. I też pocimy się, więc ta reaplikacja jest jeszcze bardziej istotna. Reaplikujesz krem w ciągu dnia?
Czasami mi się zdarza. Czasami się Chyba to powinnam osobno, raczej na odwrót powiedzieć, że czasami mi się nie zdarza, ale zaczęłam właśnie w torebce mieć jeden z takich kremów właśnie do reaplikacji, czyli taką, to nie jest mgiełka, No, a to spray. jest taki spray. Do reaplikacji jest idealny, ale sam w sobie raczej nie do końca. Raczej nie Tak, polecam go. ale właśnie na reaplikację fajniej to jest Sigmulnara Waterproof Sun Spray, jakbyście byli ciekawi. To się Martynie sprawdza. Oczywiście możecie też po prostu używać kremu, którego używacie na co dzień. Niektórzy lubią też sunsticki. Tak myślę, to trochę takie mało higieniczne jest. No właśnie ja mam zawsze z tym problem, że jak macie skórę trądzikową, to po prostu jeżdżenie sobie tym po twarzy. Oczywiście wiadomo, że oni tam dodają jakieś te preservatives i takie inne rzeczy, ale żeby te bakterie się nie rozwijały, ale wciąż ja mam wrażenie, że może lepiej nie. I jeszcze niektóre osoby mają jak to reaplikować właśnie sunsticka na make-up. To jest dla mnie za każdym razem szok, nie? Że później tym starym make-upem jeździcie po twarzy. No, ja już, jeśli idzie o reaplikowanie na make-up, to ja myślę, że najbardziej higienicznym mimo wszystko jest albo spray, albo krem po prostu. Jeżeli umyjecie ręce, ten krem przeciwsłoneczny, którego używaliście, tylko może Tak. jakiś taki lekki. Jeśli idzie o te kusziony, to już trzeba myć tą gąbeczkę. No tak, tutaj. Więc to też, ale to też jest spoko sposób po prostu, bo to fajnie jest mieć w torebce i wydaje mi się, że na makijaż to... Może być lepiej, nie? Oczywiście to zależy, jaki makijaż nosimy, No, nie? to prawda. Jeżeli na przykład jest to mocny makijaż zbejkowany, no to polecam jednak taki spray. Jeżeli macie lekki makijaż, to myślę, że ten kuszon może być się fajny. sprawdzi, ale na przykład ja jestem taką osobą, nie wiem, próbowałam kuszionów, próbowałam sunsticków i u mnie się to zupełnie nie sprawdziło, więc ja po prostu jak już reaplikuję, to używam właśnie kremu. A dlaczego? Ja na przykład też nie reaplikuję często. A wiesz dlaczego? Bo ja chodzę z parasolką przeciwsłoneczną. Aha, dobrze. Zakrywamy się. Tak, Koreanki są mistrzyniami po prostu w zakrywaniu się. Tak. Wielkie Kapelusze, daszki daszki, po prostu. Te maski, Tutaj takie maseczki. maski, tutaj po prostu wiecie, rękawiczki, więc jak myślicie, o Koreanki używają kremów przeciwsłonecznych tyle i tyle, one przede wszystkim się zakrywają. Tak, dlatego też bardzo ciężko znaleźć na przykład kremy przeciwsłoneczne, tak jak w Polsce możesz znaleźć takie, wiesz, wielkie tuby Tak. kremu przeciwsłonecznego. Nie, w Korei tego raczej nie znajdzie. Dobra, przechodzimy do kolejnego, bo o zakrywaniu właśnie chciałam też wspomnieć. Tutaj Monika mi już tutaj, poczekaj. Właśnie, ostatnio zakupiłam sun patche i jeszcze nigdy ich w życiu nie używałam, nie wiem jak to się używa, ale Monika na pewno zrobi mi tutorial, więc z chęcią posłucham. Tak, no takie sun patche, jak się zastanawiacie, co to jest, po prostu to są patche, takie płatki, które przyklejacie na twarz, które mają dawać Wam tą ochronę przeciwsłoneczną trochę większą, więc na przykład w ogóle one zaczęły być popularne u ludzi, którzy grają w golfa, ale później te sun patche zaczęły się robić coraz bardziej popularne, na przykład jak prowadzicie samochód długo, albo właśnie jak wychodzicie gdzieś. Młodzi ludzie takie 20 na co dzień nie noszą, ale ja widziałam na przykład takie panie 40-50 spokojnie, które wychodzą z takimi sun patchami na co dzień. Tak, i pamiętajcie, że właśnie jak biegamy lub coś tym podobnego, Tak, niestety jeżeli do nałożymy sportu, jakiś kapelusz lub coś tym podobnego, mało kiedy on sięga aż tak bardzo, żeby tutaj zakryć tą strefę policzków. Tak, jak się ruszamy, Tak, to nie też tak. słońce jest z tej strony, potem z tej. I trzeba przyznać, że dwie najbardziej narażone strefy u nas na twarzy to jest nos i policzki. Ja najczęściej żałuję, że takiego czegoś nie mam na policzki, albo może jest. Muszę sprawdzić. Raczej nie na policzki, tylko na nos. Znaczy, ja myślę, że to na co dzień się średnio sprawdzi, ale to co Ty mówisz, do sportu albo na przykład na plaży właśnie. Tak, żeby się uchronić jeszcze bardziej przed słońcem. A co możemy zrobić, jak się już spalimy? Chociaż nie powinniśmy, ale no wiadomo, każdemu się zdarza. Na pewno, jak wspomniałyśmy wcześniej, jest sporo produktów kojących, takich bardzo mocno chłodzących. Mamy też serum, na przykład tutaj właśnie jedno z takich chłodzących serum możemy sobie nałożyć. To też trochę chłodziło. Tak, mamy takie serum, które ma za zadanie ukoić, ochłodzić naszą skórę. Ale też możemy ostatnio taki, nie wiem czy hit na TikToku, ale na pewno zaczyna się to pokazywać właśnie na koreańskim TikToku. Tak, a jest to maseczka aloesowa przy użyciu po prostu takiego aloesu w tubce.
Wydaje mi się, że dużo osób ma taki aloes właśnie wiadomo, aloes większość osób używa jak się spali, nie? To smarujemy sobie skórę, ale tutaj właśnie ostatnio hitem jest maseczka nawilżająca, kojąca. Więc też dla osób, które mają właśnie problemy trądzikowe, myślę, że może się sprawdzić. Ale to jest fajne właśnie dlatego, że to jest taka bardziej, nie wiem czy aż tak eco-friendly, bo niestety ten płacht i tak nakładamy na twarz, ale na pewno taka alternatywa dla tych masek, no tańsze to jest. No, patrząc na tę całość, no to wychodzi to jednak taniej. Ja na przykład jeszcze mogę polecieć z mojej strony, ja na przykład mam mgiełkę aloesową. Tak. Także fajnie nawilży, ochłodzi i z tego co słyszałam właśnie także jest w miejscach bardzo mocno klimatyzowanych, żeby lekko nawilżyć naszą twarz, dać takiego boosta nawilżenia. No właśnie, ale to co mówisz o mgiełkach, nie tylko mgiełki aloesowe, jakiekolwiek mgiełki właśnie jak jesteście często w klimie i przesusza, co nie? Na zakończenie chciałyśmy Wam przypomnieć o tym, żeby pamiętać też o naszym czubku głowy, czyli tutaj o przedziałku, który lubi się także opalić, przysmażyć, czasami można powiedzieć. Niektórym mniej, innym bardziej, mi na przykład ekstremalnie. Tak, na przykład Klaudii też często właśnie mówi, że musi tutaj coś nakładać, bo niestety ma takie zaczerwienione. A to boli, to boli, właśnie. No. To jednak polecam reaplikować sunscreen. Na to trzeba czasami uważać, bo to także zależy od naszych włosów, żeby nie wyglądały przetłuszczone, ale na przykład właśnie taki w sprayu jest najlepszym pomysłem. Sunsticki myślę, że też się sprawdzą, to już musicie próbować. Do czegoś się przydadzą te sunscreen. Tak, do czegoś się przydadzą. Właśnie te, chociaż kremy ja też czasem stosuję, tylko to już wiecie, no zależy jakie macie jest włosy, może być zależy, trochę tak. upierdliwe, nie? Po No i prostu. możecie wyglądać trochę nieświeżo. No właśnie. Ale nie tylko ochrona przeciwsłoneczna jest istotna, jeśli chodzi o naszą głowę, ale też, no wiadomo, w lecie nasza głowa, nasza skóra głowy, generalnie też ta temperatura na nią działa, co nie? O tak. A zbyt wysoka temperatura skóry głowy to często wypadanie włosów, inne nieciekawe problemy. W Korei jest bardzo dużo szamponów, które mają właśnie też działanie chłodzące. Tutaj nie będziemy Wam może polecać tak konkretnie firm, bo wydaje mi się, że to jest jednak dostępność na rynkach zagranicznych jest mniejsza, ale wydaje mi się, że jeżeli właśnie nie koreański chłodzący szampon, no nie wiem, możecie też sprawdzić, czy w Polsce są takie szampony, bo możliwe, że już są, to na przykład jakaś mgiełka. W Korei jest teraz bardzo dużo mgiełek właśnie chłodzących do skóry głowy. Jeżeli bylibyście zainteresowani, ktoś chciałby się dowiedzieć jakie, to zadawajcie pytania w komentarzu, to wtedy podeślę Wam linki. Tak, a przy okazji na pewno jeszcze taki temat, jeżeli chodzi o opiekę skóry głowy i ogólnie naszych włosów będzie na naszym kanale, tylko jeszcze trzeba trochę potestować, trzeba trochę poszukać informacji, a do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału. Zostawiajcie komentarze, o czym już wspomniałam i widzimy się kolejnym razem. Tak, Pa!